Witam bardzo serdecznie. Jest piątek wieczór, miasto Sydney. Dzisiaj chciałbym się przespacerować i pokazać Wam George Street. Easy Vlog, zapraszam. Chodzą słuchy po mieście, że ulica ta George Street jest najstarszą ulicą w całej Australii. Ulica zaczyna się od Circular Quay i tutaj, jak widzicie, The Rocks, i ciągnie aż do Parramatta Road. Także mówi się o tym, że pierwsi tutaj mieszkańcy, rdzeni aborygeni, wyznaczyli taką trasę. Później oczywiście Australijczycy nakreślili dokładnie w tym samym miejscu tą ulicę. Na początku była nazwana Spring Row. Później, jak to zwykle w Anglii bywa, zamienili nazwę na po prostu High Street. No a w tej chwili oczywiście nazywa się George Street. Na ulicy tej mieści się największa ilość w całej Australii spółek akcyjnych oraz, jak widzicie tutaj, wow, największa ilość wysokich budynków. Wcześniej ulicę tą zmodernizowano jakieś 5 lat temu, ponieważ, jak teraz widzicie tutaj, jest tylko linia tramwajowa oraz bardzo szeroki deptak. Oczywiście możemy sobie teraz wyjść, nic nie jedzie. A wcześniej była to bardzo ruchliwa przez samochody ulica i dosyć nieprzyjemnie się tędy spacerowało. W tej chwili, jak widzicie, ulica warta z nakręcenia, zrobienia z tego filmiku oddzielnego. No i jeśli to prawda, bo dowiedziałem się z wielu źródeł, jest to po prostu pierwsza oficjalna ulica w całej Australii. Proszę bardzo, australijski tramwaj. Bardzo wygodny, z klimatyzacją w środku. Sporo też historycznych budynków. Oczywiście zaczynając od The Rocks, poprzez tutaj jakieś katedry, były więzienia przy Central. Także ulica o ogromnym znaczeniu historycznym. Oczywiście ulica
przecina CBD. CBD to znaczy Central Business District. Znajdujemy się w samym sercu Sydney. Jak widać, imprezy, wszyscy się bawią. Bardzo dużo młodych ludzi na ulicy. Bardzo kolorowo. Ulica żyje. W końcu mamy weekend. Mam nadzieję, że spotkam jeszcze dodatkowo ulicznych artystów. Specjalnie chciałem wieczorem tutaj to nakręcić, ponieważ uważam, że ulica ta, szczególnie w nocy, nabiera kolorów. Jeśli lubicie miasto nocą, gdzie coś się dzieje, to Sydney. Polecam George Street. Bardzo dużo ludzi. Jak na Australii oczywiście. Oczywiście kolejki, żeby się dostać do restauracji. Zobaczcie, jaka ładna roślinność na tym budynku. Tutaj też jakieś bambusy wystają. Wow! Tramwaje kursują tutaj co 2-3 minuty. Falafele można fajne tutaj dostać. I kolejny tramwaj.
Idę środkiem George Street. Na razie nic nie jedzie, ale wiecie co, muszę przyznać, że tramwaje w mieście robią fajny klimat. Uważam, że w każdym powinny być. A takie linie tramwajowe jak na przykład w Europie, w Lizbonie, w Portugalii, no to coś pięknego na 7 wzgórzach. Dajcie znać w komentarzu, jak Wam się główna ulica George Street w Sydney podoba, szczególnie nocą. Kolejne kobiety w pięknych kreacjach, z klasą. W końcu jest weekend. Singielki ruszyły w miasto. Bardzo ładnie wyglądają, piękne spódnice. Patrzcie. Tego sklepu nie muszę Wam przedstawiać. Czekam aż się do mnie odezwą. Zasponsorują Easy Vlog, dlatego że korzystam z ich sprzętu, a tu jeszcze nikt mi nie przysłał żadnej oferty. Wspominałem też wcześniej, jak robiłem 3 odcinki w ciągu dnia tutaj po CBD, centrum Sydney, że miasto to oczywiście nie oszczędza na architektach, ściąga najlepszych i najdroższych z całego świata. I jak widzicie, dosyć młode miasto, które nigdy nie doświadczyło wojny, jest świetnie przemyślane, dosyć solidnie wszystko jest zorganizowane, ma fajny charakter, widać pieniądz w powietrzu, bogate miasto. Droga cały czas podobna, komfortowa, jeśli chodzi o szerokość chodników, spokojna, samochodów brak. Sporo też widzę takich ekskluzywnych sklepów, które oczywiście w tej chwili są już zamknięte. Co jakiś czas możemy zauważyć też bezdomnego, który próbuje wyrwać trochę pieniędzy na przetrwanie.
To jest charakterystyka tego właśnie miasta. Z jakąś informacją. Potrzebuję pomocy. Where do you want to go? The restaurant. No. Jest jakiś przekaz publiczny. Chodźmy, zobaczmy. Zawsze dusza miasta otwiera się wieczorami. Także jak chcesz poznać dane miasto, wybierz się wieczorem do miejsca, gdzie jest najwięcej ludzi. Wtedy tak naprawdę poczujesz ulgę tych ludzi i jak oni delikatnie i świeżo oddychają po pracy. Uważam, że to był dobry pomysł, żeby Wam pokazać Sydney w piątek wieczór. Całkiem inaczej niż za dnia.
ulica Joseph jest bardzo długa i tak się może ciągnąć kilometrami. Choć w tej chwili jesteśmy w samiutkim centrum. Wejdziemy w tej chwili do World Square. Zobaczymy, co tam jest w środku. Też fajnie kolorowo. Sporo restauracji. Kuchnia meksykańska. Tu jest jakaś koreańska albo chińska. Wszystko z kurczakiem. Kolejna jakaś azjatycka. Japońska. Na jednej ulicy możemy sporo wybrać. O, tutaj mieszkałem kiedyś. Jest hall. Bardzo wysoko, na 23 piętrze chyba. Moje pierwsze mieszkanie tutaj w Sydney. Następna restauracja. I'm not hungry, but I never ate a full pizza. I never ate the crust in the last 2 pizza. To ciekawa ulica.
Wall Street. Tak wygląda nocy w piątek. Mam nadzieję, że się Wam podobało. Jeśli tak, dajcie lajka, komentarz, suba. Trzymajcie się. Do zobaczenia za tydzień. Cześć!